Położona u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry, posiadająca wybitne walory obronne, doceniane już przez króla szwedzkiego Karola Gustawa. Składająca się z cytadeli położonej na prawym brzegu Narwi, umocnionych przedmieści oraz 2 pierścieni fortów. Stanowi wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Zapraszamy na film prezentujący jeden dzień w twierdzy Modlin. XIX-wieczna twierdza w Modlinie to jedna z największych i najlepiej zachowanych fortyfikacji w Polsce. Jej pierwsze fragmenty powstały w czasach napoleońskich, w latach 1807–1812. Rozbudowano ją za czasów carskich w latach 1832–1844. To wtedy powstał słynny budynek Koszar, najdłuższy budynek w Europie i drugi na świecie, o długości 2250 metrów. W twierdzy stacjonowały na przemian armie 4 państw – Francji, Rosji, Niemiec i Polski. Twierdza była w swej historii 4-krotnie broniona – w 1813, 1831, 1915 i 1939 roku. Pod koniec XX wieku wycofano z twierdzy żołnierzy służby zasadniczej, a Agencja Mienia Wojskowego rozpoczęła proces sprzedaży budynków prywatnym inwestorom. Schron pułkownika Piętki znajduje się na terenie frontu księcia warszawskiego. Front to zespół ciekawych budowli wybudowanych przez Rosjan w latach 1832–1841, wysuniętych na przedpole twierdzy. Schron pokryty jest wałem ziemnym, niegdyś połączony tunelem komunikacyjnym z czołem lunety. Z lunety wychodziły na przedpole chodniki podziemne, tak zwane kontrminowe, o długości około 60–70 metrów. Chodniki zakończone są owalną komorą zwaną piecem minerskim. Schron można zwiedzać indywidualnie tylko w weekendy. Bilet wstępu kosztuje 5 zł, a samochód można zaparkować bezpłatnie przy cmentarzu, około 200 metrów od fortu. Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin zostało utworzone w budynku dawnych koszar oficerskich. Zobaczyć tu można unikalne zdjęcia historyczne, elementy wyposażenia i uzbrojenia armii polskiej i niemieckiej. Przy siedzibie muzeum na ogrodzonym placu dostępna jest plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz pomnik Baśki Murmańskiej. Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli, bilet wstępu kosztuje 8 zł, a przed budynkiem jest niewielki, bezpłatny parking.
Garnizon Modlin obejmuje obwód wewnętrzny twierdzy z koszarami, umocnieniami i zabudowaniami zaplecza. Teren cytadeli z biegnącymi wzdłuż jej murów drogami obejmuje aż 55 hektarów. Na wieży czerwonej, zwanej też tatarską, wznoszącej się na wysokość 45 metrów nad lustro przepływającej w pobliżu Narwi, znajdował się telegraf optyczny. Z jej tarasu rozciągają się wspaniałe widoki na twierdzę oraz otaczającą ją okolicę. Gigantyczny budynek koszar jest położony w wyjątkowo pięknym i malowniczym miejscu. Na północnym brzegu Narwi, w miejscu, gdzie rzeka ta łączy się z Wisłą, w bezpośrednim sąsiedztwie piaszczystych wysp, gęstych lasów i malowniczych ruin zabytkowego spichlerza. Zbudowane zostały podczas wielkiej rozbudowy rosyjskiej w latach 1832–1844. Miały pełnić rolę ostatniego bastionu twierdzy Modlin. Mogły pomieścić do 20 000 żołnierzy. W udostępnionej do zwiedzania części możemy zobaczyć dawne sale żołnierskie, sanitariaty czy salę sportową. Poszczególne bloki koszarowca zamykają wielki, wewnętrzny dziedziniec, porośnięty sporą ilością drzew. Spacerując możemy podziwiać ten ogromny budynek oraz budowle pomocnicze, takie jak wieże ciśnień czy carską latrynę oficerską. Modlińskie koszary stanowiły dekoracje do wielu filmów, m.in. CK Dezerterzy, Pan Tadeusz czy 1920 Bitwa Warszawska. W 2013 roku jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków twierdzy, tzw. Koszarowiec, został sprzedany prywatnej firmie deweloperskiej. Miejmy nadzieję, że nadeszły lepsze czasy dla tej części fortyfikacji. Twierdza Modlin znajduje się w województwie mazowieckim na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w bliskim sąsiedztwie Warszawy. W filmie przedstawiliśmy tylko niewielki fragment twierdzy, dostępny do zwiedzania dla turysty indywidualnego. Do niektórych spośród pozostałych fortów wstęp możliwy jest po skontaktowaniu się z administracją zajmujących je instytucji lub uczestnicząc w zwiedzaniu z przewodnikiem. Poruszanie się po terenie nie sprawia kłopotu. Wystarczy zaopatrzyć się w mapkę w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się przy muzeum. Do większości obiektów można dojechać samochodem lub rowerem. Pomimo zniszczeń dużej części budynków, warto wybrać się na jednodniową wycieczkę po jednej z największych europejskich fortyfikacji. Naszym zdaniem jest to miejsce, które trzeba odwiedzić. Zapraszamy do twierdzy Modlin. Jeśli spodobał Wam się nasz film, pamiętajcie o łapce w górę, piszcie w komentarzach o innych atrakcyjnych miejscach, które według Was warto zobaczyć. Zapraszamy także do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić filmów o innych atrakcyjnych miejscach w Polsce.